Kilka miesięcy temu wydarzyła się rzecz, która spotka prawdopodobnie każdego początkującego twórcę. Skończyło mi się po prostu miejsce na dysku i mógłbym po prostu kupić dysk zewnętrzny, ale pomyślałem wtedy, że może warto spróbować czegoś nowego i zbudować swój własny NAS, czyli prywatny serwer plików, który znajduje się w moim domu. Cześć, tutaj Smart Wojtek, a na moim kanale zobaczycie treści związane ze smart home, technologią czy też sztuczną inteligencją. Dzisiaj pokażę Wam sprzęt, który początkowo miał być miejscem tylko do przechowywania plików, ale szybko stał się czymś więcej. Oto ZimaBoard 2. Ale zanim przejdziemy dalej do samego urządzenia, to zacznijmy od podstaw i wytłumaczmy, czym jest NAS. NAS, czyli Network Attached Storage, to po prostu komputer podłączony do naszej sieci, którego głównym zadaniem jest przechowywanie i udostępnianie plików. Możecie go traktować trochę jak własnego Google Drive'a, tylko że zamiast wysyłać wszystkie dane do zewnętrznej firmy, trzymacie je u siebie. No i u mnie problem pojawił się przez bardzo prostą rzecz. Nagrywam dla Was materiały w 4K, które bardzo dużo zajmują. Jeden taki projekt to jest często kilkadziesiąt gigabajtów i bardzo szybko mój stosunkowo duży dysk na laptopie po prostu się zapełnił. Zacząłem więc szukać rozwiązań, zastanawiałem się po prostu nad gotowym NAS-em od najpopularniejszych firm, ale wtedy właśnie uwagę przykuł e-mail od firmy Zima. Była to propozycja współpracy i przetestowania urządzenia o nazwie ZimaBoard 2. Szczerze mówiąc, to wcześniej w ogóle nie słyszałem o tej firmie, więc zacząłem po prostu czytać i zobaczyłem, jakie rzeczy potrafią ludzie robić z tym urządzeniem, bo nie jest to po prostu zwykły serwer NAS, jest to tak naprawdę mały komputer, gdzie możecie mieć naprawdę multum różnych rozwiązań. Jedno z nich mogliście też już zobaczyć wcześniej na moim kanale w filmiku, gdzie pokazywałem, jak na nim zainstalować asystenta OpenClaw. Linka oczywiście umieszczam w opisie. Zaczniemy od małego unboxingu i pierwsze, co rzuca się w oczy po wyjęciu tego urządzenia z pudełka, to wygląd. I tutaj szczerze przyznaję, że ZimaBoard 2 wyróżnia się na tle większości mini PC-ów. Mamy tutaj taką aluminiową obudowę, bardzo minimalistyczny design i coś, co trochę kojarzy mi się ze sprzętem Apple'a. Nie wygląda to jak typowy serwer, który po prostu gdzieś schowamy w szafce. Spokojnie możecie go postawić na biurko i półce i po prostu dobrze wygląda. A przy tym cały czas mówimy o naprawdę małym urządzeniu i to jest właśnie rzecz, którą lubię w tych mini komputerkach. Nie potrzebujemy żadnej dużej skrzyni na własny serwer, a tutaj mamy praktycznie coś, co się mieści na dłoni. Jeśli chodzi o samą specyfikację, to w środku znajdziemy procesor Intel N150 do 16 GB pamięci RAM oraz dwa porty SATA do podłączenia dysków. Mamy również dwa porty Ethernet 2,5 gigabita na sekundę i to jest fajna rzecz, bo też możecie ten komputerek wykorzystać nie tylko do NAS-a, ale możecie też na nim postawić własny router albo firewall i zarządzać też całą siecią domową. Ale moim zdaniem najciekawsze jest tutaj złącze PCI Express. Możecie na przykład podłączyć kartę graficzną czy różnego rodzaju akceleratory AI i wykorzystać ten komputer do uruchamiania lokalnych modeli sztucznej inteligencji. Do tego w zestawie producent dorzucił mi bardzo fajną, ciekawą aluminiową obudowę. Można w niej zamontować właśnie samą ZimaBoard, a do tego też dwa dyski 2,5 cala, czy też właśnie przykręcić różnego rodzaju karty tutaj do takiego uchwytu. Dzięki temu całość naprawdę wygląda jak taki gotowy mini serwer, a nie po prostu komputerek z kablami leżącymi na biurku. Ja właśnie w takiej konfiguracji korzystam z niego na co dzień. No ale przejdźmy właśnie do tematu odcinka, czyli do budowy własnego NAS-a. Ja właśnie dokupiłem do niego dwa dyski HDD 8 TB każdy. Nie potrzebowałem tu jakiejś super prędkości. Dla mnie przede wszystkim liczyło się miejsce. Dużo miejsca oczywiście na te wszystkie
materiały, projekty czy też backupy. Jeśli chodzi o samo podłączenie, no to jest ono naprawdę dziecinnie proste. Podpinamy dyski, podłączamy zasilanie, podłączamy kabel sieciowy i właściwie jesteśmy gotowi do konfiguracji. No i tutaj spodziewałem się najgorszego, no bo jeśli ktoś z Was instalował jakieś serwery, no to wiecie, że trzeba zainstalować jakiś system operacyjny, oprogramowanie, wszystko zazwyczaj z poziomu terminala. Jest naprawdę dużo tutaj roboty, a ja zostałem zaskoczony, bo gdy włączyłem zasilanie, podłączyłem monitor, pojawił mi się po prostu ekran powitalny. Na tym komputerze jest preinstalowany system Zima OS i to jest właśnie system przygotowany z myślą o takich zastosowaniach. Największa różnica jest taka, że po prostu ja się nie czułem, jakbym tutaj administrował jakiś serwer. Interfejs jest naprawdę prosty i intuicyjny. Jeśli chodzi o sam dashboard, to mamy tutaj informacje o urządzeniu, widzimy dyski, możemy tworzyć foldery, zarządzać użytkownikami, czy też sprawdzić po prostu stan całego systemu, czyli no wszystko to, co potrzebujecie od takiego podstawowego NAS-a. No i tak naprawdę po kilku minutach od włączenia tego urządzenia mogłem już dodawać swoje pierwsze pliki. Wykorzystałem też aplikację Zima OS na MacBooka. Automatycznie sam NAS został zamontowany jako dysk sieciowy i mogłem po prostu przyciągać jak do zwykłego folderu pliki, które potrzebowałem tam dodać. No i bardzo podobało mi się też to, że mogę mieć dostęp do tych plików z różnych urządzeń. Jest aplikacja na MacBooka, jest aplikacja na iPhone'a czy Androida. Można też z poziomu przeglądarki wejść i przeglądać te wszystkie pliki, które macie tam wrzucone. Więc tak naprawdę macie coś w pokroju Google Drive'a czy Dropboxa, z tą różnicą, że wszystko jest u Was lokalnie, a nie wrzucone gdzieś tam do chmury jakiegoś producenta. No ale gdybym wykorzystał Zima Board 2 jako tylko taki dysk sieciowy, no to zmarnowałbym kompletnie potencjał tego tak naprawdę komputera. Można tu też instalować różnego rodzaju aplikacje, w tym aplikacje wykorzystujące Dockera. Sam Docker, jeśli nie wiecie, to pozwala uruchamiać różne aplikacje w takich odizolowanych kontenerach. Brzmi to może skomplikowanie, ale w praktyce oznacza to, że na jednym urządzeniu możemy mieć wiele różnych usług, co na przykład możemy uruchomić własną chmurę plików, jakieś serwery multimediów, systemy monitorowania, backupy Waszych urządzeń, a nawet Home Assistanta. No i tutaj się robi ciekawe dla osób związanych ze Smart Home'em, bo taki mini komputer może być zarówno Waszym NAS-em, ale też Waszym centrum sterowania Smart Domem z zainstalowanym Home Assistantem. Tak jak wcześniej wspominałem, ja też użyłem wirtualnych maszyn, które można uruchomić na Zima Board 2 i dzięki temu zainstalowałem wirtualnego asystenta OpenClaw, o którym wcześniej nagrałem odcinek, link jest oczywiście w opisie. Po kilku miesiącach mogę powiedzieć Wam jedną rzecz, praktycznie chyba to jest najlepszy komplement, zapomniałem w ogóle, że to urządzenie istnieje, serwer chodzi bez problemów, działa w tle, ja z niego korzystam, wrzucam pliki, nie wymaga to jakiejś ponowej konfiguracji, naprawy rzeczy, po prostu działa wszystko jak należy. Podsumowując, czy Zima Board jest po prostu NAS-em? No nie, możecie właśnie powolutku eksperymentować z nim, zacząć od serwera plików, dodać różnego rodzaju aplikacje za pomocą Dockera, choćby Home Assistanta czy różne inne usługi, a kończyć na przykład na eksperymentach z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć właśnie taki odcinek, gdzie wykorzystuję Zima Board 2 do troszeczkę bardziej zaawansowanych rzeczy, na przykład jako serwer do uruchamiania lokalnych modeli AI. Linka oczywiście do Zima Board 2 znajdziecie w opisie. Jeśli spodobał Wam się ten film, to oczywiście ja Was zachęcam do zostawienia łapki w górę, zostawienia komentarza oraz subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!